Z jednej strony mamy model standardowy. No wiesz, teorię tak precyzyjną, że jej przewidywania zgadzają się z eksperymentami na kilkanaście miejsc po przecinku. To jest absolutny triumf ludzkiego intelektu. Zdecydowanie. A z drugiej, ogromne ciemne plamy na naszej mapie rzeczywistości. Aż 95% wszechświata to wciąż zagadka. Ciemna materia i jeszcze dziwniejsza ciemna energia. I co gorsza, w naszych najdokładniejszych eksperymentach, na przykład w CERN, pojawiają się pęknięcia. A to produkcja pewnych cząstek jest jakoś dziwnie faworyzowana. A to w zderzeniach jądr dzieją się rzeczy, które wyglądają, jakbyśmy na chwilę odtwarzali warunki z samego początku wszechświata. To są coraz trudniejsze do zignorowania anomalie. No właśnie. I teraz pytanie. Czy to wszystko są oddzielne problemy, które będziemy łatać jeden po drugim? A co jeśli to są okruchy chleba, które prowadzą nas do czegoś zupełnie nowego? Co jeśli wszechświat ma pod spodem dodatkową warstwę, taki, rodzaj informacyjnej tkanki, uniwersalny kod, który steruje wszystkim od kwarków po całe galaktyki? To jest bardzo odważna hipoteza. No jest. Przed nami leży plik dokumentów od Roberta Kupskiego i jego zespołu, tak zwane białe księgi, raporty naukowe. I nasza dzisiejsza misja jest, powiedziałbym, ambitna. Spróbujemy rozpakować ramy teoretyczne znane jako GTW-SSF. Zobaczymy, czym jest to ich metapole, jak ma ono wyjaśniać największe zagadki fizyki. I chyba najważniejsze, czy to w ogóle jest nauka, czy tylko fascynująca spekulacja? Dokładnie. Okej, zanurzmy się w to. Zaczynajmy. Dobra, to przejdźmy od razu do fundamentu tej całej konstrukcji. W centrum tej koncepcji jest obiekt, który autorzy nazywają metapolem. Oznaczają go symbolem phi od x. Na pierwszy rzut oka to wygląda jak kolejne fundamentalne pole skalarne, coś jak pole Higgsa. Ale jego rola ma być zupełnie inna. To ma być nośnik całej struktury informacyjnej wszechświata. Nazywają to warstwą kodową. I to jest pierwszy moment, w którym trzeba się, zatrzymać. Bo to kompletnie zmienia nasze postrzeganie próżni. W standardowej fizyce próżnia to scena, na której grają cząstki. Taki najniższy możliwy stan energetyczny. Właśnie. A tutaj przestrzeń nigdy nie jest pusta. Jest wypełniona, jak to ładnie ujęto, tkanką informacyjną. To nie jest tylko pusta przestrzeń, to jest medium, które ma swoją własną strukturę. I co więcej, wzbudzenia tego pola, czyli te kwanty informacji, mają nawet swoją nazwę – polmetony. Tak, i autorzy podkreślają, że to nie jest poetycka metafora. W tej teorii to jest konkretny, opisany matematycznie obiekt. Dobrze, ale tkanka informacyjna, polimetry, to wciąż brzmi, bardzo abstrakcyjnie. W jaki sposób ten kod miałby wpływać na cokolwiek w realnym świecie? Co z tego wynika dla jabłka spadającego z drzewa? Albo dla galaktyki wirującej wokół centrum. Właśnie. I to nas prowadzi do pojęcia tensora kodowego, oznaczonego jako K-mu. Dokładnie. I tu wchodzimy w sedno mechanizmów. W języku fizyki K-mu to tensor energii pędu samego metapola. Okej, ale spróbujmy to przełożyć na coś bardziej zrozumiałego. Wyobraźmy sobie, że każda informacja, każdy bit tego kosmicznego kodu ma swoją energię i pęd. Ten tensor to po prostu matematyczny opis tego, jak ta energia i pęd są rozłożone w czasoprzestrzeni. Ale kluczowa jest jego rola. On staje się dodatkowym źródłem krzywizny czasoprzestrzeni. Czyli do słynnego równania Einsteina, które mówi, że materia mówi czasoprzestrzeni, jak ma się zakrzywiać? A czasoprzestrzeń mówi materii, jak ma się poruszać. Dodajemy zupełnie nowy składnik. Właśnie tak. Równanie wygląda teraz tak. G mu jest równe 8πg razy sumy tensora energii i pędu znanej nam materii i tego nowego tensora kodowego, K-mu. Wow. W praktyce oznacza to, że nie tylko masa i energia zakrzywiają czasoprzestrzeń, Ale robi to też sama informacja, sam kod. Struktura informacyjna wszechświata aktywnie go kształtuje. To jest rdzeń tego, co źródła nazywają grawitacją kodową. Grawitacja nie jest tylko efektem masy, jest też efektem informacji. Czekaj. To brzmi
no zbyt dobrze, żeby było prawdziwe. Skoro ten kod sam z siebie zakrzywia czasoprzestrzeń, to czy to oznacza, że ta teoria jednym ruchem próbuje rozwiązać i ciemną materię, i ciemną energię? Takie jest założenie. Wiesz, w fizyce to zazwyczaj jest sygnał alarmowy. Ktoś próbuje stworzyć teorię wszystkiego, która ostatecznie nie wyjaśnia niczego konkretnie. Co sprawia, że ten przypadek ma być inny? To jest doskonałe pytanie i sedno sceptycyzmu. Odpowiedź, którą dają autorzy, jest taka: to nie są dwa oddzielne problemy. To są dwie manifestacje tego samego zjawiska, grawitacyjnego wpływu metapola, tylko w różnych skalach. Okej, to zacznijmy od ciemnej materii. Według GTWSEF to w ogóle nie jest nowy, nieodkryty typ cząstki. Ten, którego od dekad szukamy w kopalniach i pod górami. Czyli te wszystkie gigantyczne, niezwykle drogie detektory budowane głęboko pod ziemią, żeby złapać cząstkę WIMP? Szukają ducha. Według tej teorii tak. Tak, to by oznaczało, że szukamy w zupełnie złym miejscu. Problem nie jest w materii, tylko w samej, powiedzmy, matrycy czasoprzestrzeni. W tej teorii ciemna materia to efekt grawitacyjny nierównomiernych, quasi-stałych konfiguracji gęstości kodu. Czyli takie grudki w tej informacyjnej tkance? Można to tak sobie wyobrazić. Lokalne zagęszczenia. I te grudki oddziałują tylko grawitacyjnie, bo nie są cząstkami w przestrzeni. Są fragmentem samej struktury czasoprzestrzeni. A ciemna energia? Ta tajemnicza siła, która powoduje, że wszechświat rozszerza się coraz szybciej. To jest drugi koniec tego samego kija. To z kolei nie jest jakaś stała kosmologiczna ani właściwość próżni. W tej teorii to makroskopowy przejaw, uwaga, globalnego gradientu informacji w przestrzeni kodowej. To jest znowu bardzo techniczne określenie. Spróbujmy to rozebrać. Wyobraźmy sobie, że cały kod wszechświata jest jak program komputerowy, który ma wbudowaną dyrektywę optymalizuj się albo dekompresuj. Ta globalna, wewnętrzna tendencja do rozprężania się kodu, do porządkowania informacji na poziomie kosmicznym wygląda dla nas jak siła odpychająca galaktyki. Czyli to nie jest pchanie od zewnątrz. Nie. To wewnętrzna dynamika samego kodu. Wiesz co, narzuca mi się pewna analogia. To trochę jak z wielkim, pogniecionym kawałkiem elastycznego materiału. Ciekawe. Lokalne, gęstsze zagniecienia to byłaby ciemna materia. One przyciągają materię, która wpada w te dołki. Ale ogólne, globalne napięcie w całej tkaninie to byłaby ciemna energia. To napięcie powoduje, że całość się powoli, ale nieubłaganie rozszerza i prostuje. To jest bardzo dobra analogia. Naprawdę. Pokazuje, jak lokalne zagęszczenie i globalne rozprężanie mogą wynikać z właściwości tego samego medium. Okej. Ale to wciąż jest na poziomie wielkich kosmologicznych idei. Tkanka informacyjna, grudki kodu. Brzmi to fascynująco, ale jak odróżnić taką teorię od science fiction? Jak to przetestować? Właśnie, jak? Mam wrażenie, że te materiały kładą ogromny, wręcz obsesyjny nacisk na kryteria falsyfikowalności. Wszędzie pojawia się ten zwrot. Pass-fail. I to jest absolutnie kluczowy element. To sprawia, że w ogóle rozmawiamy o GTWSSF jako o hipotezie naukowej, a nie filozofii. Okej, na czym to polega? Teoria postuluje istnienie czegoś, co nazywa kolapsem międzykanałowym. Oznacza to, że ten sam bardzo niewielki zestaw fundamentalnych parametrów metapola beta, kef, lambda, meta musi spójnie, liczbowo wyjaśniać zjawiska obserwowane w zupełnie różnych, Niepowiązanych ze sobą. dokładnie, w zupełnie niepowiązanych kanałach pomiarowych, od zderzeń cząstek w akceleratorze po dynamikę całej galaktyki. Jeśli wartości tych parametrów wyliczone z różnych eksperymentów się nie zgodzą, To co? cała teoria upada, dostaje status fail. To jest propozycja typu wszystko albo nic. To jest fascynujące na poziomie metodologii. Nie próbują po prostu dopasować jednego zjawiska, stawiają wszystko na jedną kartę. To bardzo odważne. No dobrze, to przejdźmy przez te najbardziej intrygujące przykłady z różnych kanałów pomiarowych. Zacznijmy od skali mikro. CERN. Anomalia RK w eksperymencie NA61 SHINE. Zanim przejdziemy do wyjaśnienia, warto powiedzieć, dlaczego to w ogóle jest anomalia. Ten eksperyment zderza ze sobą jądra atomowe i mierzy, co z tego wylatuje. Mierzy między innymi stosunek produkcji naładowanych i neutralnych cząstek, kaonów. I model standardowy ma tu bardzo precyzyjne przewidywania. Tak.
oparty na fundamentalnych symetriach przewiduje, że ten stosunek powinien wynosić około 1,05. A zmierzono 1,18. To jest dużo. W świecie fizyki cząstek to jest gigantyczna rozbieżność. To tak, jakbyś rzucił monetą i zamiast 50% orłów dostawał 60%. Coś jest fundamentalnie nie tak. I jakie jest wyjaśnienie GTV-SSF? Sugeruje, że w tych ekstremalnych warunkach energetycznych, w tej gęstej zupie kwarkowo-gluonowej, aktywuje się kod metapola. Ta informacyjna tkanka zaczyna oddziaływać z powstającymi cząstkami i w jakiś sposób faworyzuje produkcję tych naładowanych. Czyli to nie jest już tylko statystyka kwantowa. Do gry wchodzi dodatkowy czynnik. Drugi przykład ze świata mikro. Obserwacja w eksperymencie CMS egzotycznej cząstki tetrakwarka T4C. Zawsze myślałem o tych cząstkach jako przypadkowych zlepkach kwarków, które pojawiają się na ułamek sekundy i znikają. I tak są zazwyczaj postrzegane. Jako krótkotrwałe rezonanse. Ale w tych materiałach jest sugestia, że to coś znacznie głębszego. Jak oni to widzą? W GTW-SF T4, złożony z 4 ciężkich kwarków pobawnych, nie jest przypadkiem. To ma być stabilny węzeł w sieci informacyjnej metapola. Taka trwała, stabilna struktura, która jest uprzywilejowana przez ten fundamentalny kod. Czyli nie efemeryczny zlepek. Raczej stabilny wzór, który samoistnie formuje się w tej informacyjnej tkance. I trzeci przykład, który wydaje mi się najbardziej szalony. Tak zwana pamięć jądrowa zaobserwowana w ISOLED. Badania rozpadu jądra INDU-134 pokazują, że ono jakby pamięta, jak powstało. I rozpada się w sposób niezgodny z modelami statystycznymi, które zakładają, że jądro szybko zapomina swoją historię. To brzmi jak coś z pogranicza fizyki i biologii. To jest rzeczywiście jedna z najbardziej prowokujących obserwacji. Dla tej teorii to bezpośredni dowód na to, że informacja kwantowa o stanie początkowym jest w jakiś sposób aktywnie zachowywana w metapolu i wpływa na przyszłość. Czyli jądro nie jest izolowane. Jest połączone z tą informacyjną tkanką, która przechowuje jego historię. To jest niesamowite na poziomie cząstek, ale cały sens tej teorii polega na tym, że to nie jest tylko lokalny efekt. Jeśli ten kod jest uniwersalny, To jego ślady musimy widzieć też patrząc w niebo przez teleskop. prawda? Dokładnie. I tu wchodzimy w kanały makro. Te same parametry metapola, które mają opisać anomalie w CERN, muszą też wyjaśniać obserwacje astrofizyczne, na przykład w naszej własnej galaktyce. W drodze mlecznej. Tak. W jej dysku obserwuje się spójną, długotrwałą falę pionową gwiazd. Porusza się jak fala na wodzie. Zgodnie ze standardowymi modelami, taka fala powinna się dawno rozproszyć. A ona wciąż tam jest. I trwa. GTV-SF tłumaczy to stałym oddziaływaniem grawitacyjnym z metapolem, które podtrzymuje tę strukturę. Jest jeszcze jeden, bardzo świeży przykład. Niezwykle długi błysk gamma, GRB 250702b. Trwał setki sekund, co jest bardzo nietypowe. Bardzo. W tym ujęciu to nie jest zwykła eksplozja jak supernowa. To ma być aktywacja kanału transferu kodu w skali galaktycznej. Ale co ciekawsze, Jest coś jeszcze. dokumenty wskazują, że obserwowany 24 godziny wcześniej sygnał rentgenowski z tego samego kierunku miał być procesem synchronizacji metapola, takim przygotowaniem do tego transferu informacji. Synchronizacja metapola, transfer kodu. Co to właściwie mogło